Historia mostów tczewskich. Zmiany konstrukcji na przestrzeni dziejów. Do 1939 roku dwa mosty tczewskie wyglądały następująco. W latach 1971-2019 mosty wyglądały zupełnie inaczej. Składały się z przęseł zbudowanych w latach 1857, 1912, 1940, 1945, 1947, 1958 i 1971. Jak do tego doszło? Prześledźmy historię mostów tczewskich od początku. Rok 1845. Królestwo Prus podejmuje decyzję o budowie mostu kolejowo-drogowego na Wiśle w Tczewie. Lata 1845-1847. Trwają wstępne przygotowania do budowy mostu. Lata 1847-1850. Przerwa w pracach wskutek trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej. Rok 1850. Wznowienie prac ziemnych w Tczewie. 27 lipca 1851 roku. Król Prus Fryderyk Wilhelm IV wmurowuje kamień węgielny pod budowę mostu kolejowo-drogowego. Trwa budowa przyczółka zachodniego i wschodniego. Trwa również betonowanie drugiego filara i wbijanie pali pod filar piąty. Rok 1852. Dwa przyczółki, zachodni i wschodni, są gotowe. Trwa murowanie drugiego filara oraz betonowanie pierwszego, trzeciego i piątego. Rok 1853. Budowa czwartego filara i następnie zakończenie murowania wszystkich filarów. Rok 1855. Montaż dwóch środkowych przęseł kratownicowych Karla Lencego. Każde z przęseł ma 130 metrów długości. Rok 1856. Montaż dwóch nurtowych przęseł Karla Lencego oraz budowa pary wież na trzecim filarze. Rok 1857. Montaż dwóch wschodnich przęseł Karla Lencego. 12 października 1857 roku. Powstaje portal zachodni i dwie pary zachodnich wież. Następuje uroczyste otwarcie jednotorowego mostu kolejowo-drogowego o długości 837 metrów. Jest on najdłuższy na świecie do momentu otwarcia mostu Wiktorii w Kanadzie w 1859 roku. Rok 1858. Dokończenie budowy portalu wschodniego i dwóch par wschodnich wież. Ukończony most liczy 6 przęseł, 2 portale wjazdowe i 5 par wież. Portale wjazdowe są zakończone wieżami w kształcie prostopadłościanu, a wszystkie pozostałe wieże są walcowate. W 1871 roku Królestwo Prus staje się częścią Cesarstwa Niemieckiego. Rok 1888. Cesarstwo Niemieckie rozpoczyna budowę nowego dwutorowego mostu kolejowego. Trwa budowa przyczółków i filarów. Nowy most powstaje w odległości 40 metrów od starego. – 28 października 1891 roku. Otwarcie dwutorowego mostu kolejowego o długości 837 metrów. Most składa się z 2 portali wjazdowych i 6 przęseł soczewkowych, każde o długości 129 metrów. Stary most zostaje przeznaczony wyłącznie do ruchu drogowego. – 27 listopada 1912 roku. Z powodu przesunięcia wałów oba mosty zostają wydłużone o 3 kolejne przęsła, każde o długości 82 metrów. Powstaje nowy, wspólny dla obu mostów portal wschodni. Długość każdego mostu po przedłużeniu wynosi 1030 metrów.
30 stycznia 1920 roku Tczew i mosty tczewskie stają się częścią II Rzeczypospolitej Polskiej. Rok 1926. Polacy redukują zachodni portal mostu kolejowego z powodu niepokojących pęknięć. Rok 1928. Budowa wzmocnienia zachodniego kolejowego portalu wjazdowego i ozdobnych 2 wież. Pierwszy września 1939 roku. III Rzesza atakuje Polskę. W Tczewie rozpoczyna się II wojna światowa. Aby zapobiec przejęciu mostów przez Niemców, Polacy je wysadzają. Po stronie Tczewa oba mosty tracą portale wjazdowe i po 2 przęsła nurtowe. Z kolei po stronie Lisewa oba mosty tracą stare i nowe portale wjazdowe oraz po 1 przęśle. Przęsła zachodnie i wschodnie z 1912 roku na obu mostach opadają na ziemię. Piętnasty października 1939 roku. Niemcy przywracają ruch pociągów na prowizorycznie odbudowanym moście kolejowym. Nad nurtem Wisły zamontowano 4 jednotorowe, tymczasowe przęsła kratownicowe. Po stronie Lisewa zniszczone przęsło kolejowe zastąpiono prowizoryczną kładką na 9 podporach. Przęsła kolejowe z 1912 roku zostają podniesione. Niemcy usuwają zniszczone przęsła mostu drogowego. Jesień 1939 roku. Niemcy przywracają ruch pieszych na prowizorycznie odbudowanym moście drogowym. Po stronie Lisewa zniszczone przęsło drogowe zastąpiono prowizoryczną wąską kładką. Przęsła drogowe z 1912 roku zostają podniesione. W miejscu zniszczonego wschodniego drogowego przyczółka powstaje krótkie przęsło. Pomiędzy mostami powstaje wąska kładka, dzięki której piesi kontynuują drogę po przęsłach kolejowych. Pierwszy września 1940 roku. Zamiana prowizorycznej kratownicy nad nurtem Wisły na 2 dwutorowe przęsła trapezowe. Po stronie Lisewa prowizoryczne przęsło zastąpiono 2 przęsłami trapezowymi. W efekcie odbudowany most kolejowy na całej swojej długości jest ponownie dwutorowy. Ósmy marca 1945 roku. Wycofujący się Niemcy wysadzają most kolejowy. Pierwsze trapezowe przęsło nurtowe i 3 przęsła soczewkowe ulegają całkowitemu zniszczeniu. Drugie przęsło nurtowe i przęsła od strony Lisewa opadają i ulegają poważnym uszkodzeniom. Piesze kładki na moście drogowym ulegają zniszczeniu. Jesień 1945 roku. Mosty tczewskie ponownie trafiają w polskie ręce. Zapada decyzja o odbudowie. Całkowicie zniszczone przęsła zostają usunięte z placu budowy. Drugie kolejowe przęsło nurtowe i przęsła od strony Lisewa udaje się częściowo uratować i podnieść. 8 marca 1947 roku. W pierwszej kolejności zdecydowano o szybkiej odbudowie mostu drogowego. Nad nurtem Wisły w miejscu 2 130-metrowych przęseł zamontowano 7 krótkich. Od strony Lisewa w miejscu 1 przęsła powstają 3 krótkie z jazdą górą. Jednocześnie trwa odbudowa mostu kolejowego. Brytyjczycy przekazują 4 przęsła jednotorowe ESTB, wyprodukowane w 1945 roku. Pierwszą 98-metrową kratownicę ESTB wstawiono w miejsce zniszczonego 129-metrowego przęsła soczewkowego.
24 marca 1947 roku. Niesiona przez powódź lodowa Kra uszkadza przęsła drogowe, które wpadają do Wisły. Dwudziesty 23 grudnia 1947 roku. Otwarcie prowizorycznego, jednotorowego mostu kolejowego. Wstawiono 4 przęsła ESTB, każde o długości 98 metrów. Aby osiągnąć długość przęseł 129 metrów, do kratownic ESTB dostawiono 30-metrowe kładki. Ułamane, duże nurtowe przęsło trapezowe zostaje wydłużone do 129 metrów. Ułamane małe przęsło trapezowe zostaje uzupełnione krótką kładką. W miejsce ułamanego przęsła z 1912 roku umieszczono kratownicę ze zdemontowanego, wojennego mostu w Opaleniu. Piętnasty stycznia 1948 roku. Następuje przywrócenie ruchu drogowego na Starym Moście. Pomiędzy mostami powstaje szeroka kładka, dzięki której auta kontynuują drogę po przęsłach kolejowych. 2 pary wieżyczek zostają wyburzone ze względu na zły stan techniczny. Uszkodzony zachodni fragment przęsła z 1912 roku zostaje przycięty. Rok 1956. W połowie lat 50. zapada decyzja o zlikwidowaniu prowizorycznych przęseł na moście kolejowym. W pierwszej kolejności następuje wymiana krótkiej kratownicy z Opalenia na replikę przęsła z 1912 roku. Rok 1957. Odtworzono zniszczoną część małego przęsła trapezowego. W efekcie usunięto prowizoryczną kładkę. Jesień 1958 roku. 4 jednotorowe 98-metrowe przęsła ESTB i 30-metrowe kładki postanowiono zastąpić 129-metrowymi przęsłami łukowymi. Pierwsze przęsło kolejowe ESTB wysunięto z mostu kolejowego i przesunięto na most drogowy. Rozpoczęto wydłużanie ESTB z 98 metrów do około 125, usuwanie torów kolejowych i budowę jezdni. W miejsce pierwszego kolejowego przęsła wstawiono dwutorowe przęsło łukowe projektu Konrada Liśkiewicza. Drugi grudnia 1958 roku. Kolejne przęsło ESTB wysunięto z mostu kolejowego. Rozebrano na części i przygotowano do montażu na moście drogowym. Trwa wydłużanie ESTB z 98 metrów do około 125, usuwanie torów kolejowych i budowa jezdni. W miejsce rozebranego przęsła ESTB wstawiono dwutorowe przęsło łukowe. Oddany do użytku przebudowany most kolejowy na samym środku wciąż zawiera 2 jednotorowe przęsła ESTB. Władze chciały je także wymienić, ale inwestycję odsunięto w czasie. 31 stycznia 1959 roku. Władze ogłaszają, że most drogowy jest ponownie przejezdny. Po złożeniu drugiego przęsła ESTB w osi mostu drogowego wydłużono je z 98 metrów do około 127. Niepotrzebna już kładka łącząca oba mosty zostaje usunięta. Choć władze ogłaszają przejezdność, drogowcy przystępują do generalnego remontu, m.in. nawierzchni. Aby umożliwić wjazd na most w czasie remontu, w miejscu dawnego zachodniego przyczółka powstaje tymczasowa kładka. Styczeń 1961 roku. Remont na moście drogowym ostatecznie dobiega końca. W miejsce dawnego przyczółka zachodniego wstawiono krótkie 18-metrowe przęsło. Po stronie Lisewa krótkie przęsło wymieniono na przyczółek żelbetowy.
14 stycznia 1971 roku. Zapada decyzja o dokończeniu odbudowy mostu kolejowego. Kolejna 98-metrowa kratownica ESTB i 30-metrowa kładka zostają zastąpione 129-metrowym przęsłem łukowym. 3 marca 1971 roku. Ostatnia jednotorowa kratownica ESTB i 30-metrowa kładka zostają zastąpione 129-metrowym przęsłem łukowym. W efekcie most kolejowy staje się mostem dwutorowym na całej swojej długości. Zdemontowane przęsła ESTB zostają przeznaczone do budowy mostu w Modlinie nad rzeką Narew. ...21 marca 2000 roku. 3 środkowe XIX-wieczne przęsła mostu drogowego oraz 4 wieże zostają wpisane do rejestru zabytków. Lata 2009-2010. Most kolejowy przechodzi generalny remont w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa-Gdynia. 17 października 2011 roku. Z powodu postępującej degradacji przęseł, ruch na moście drogowym zostaje całkowicie wstrzymany. Z upływem lat stan techniczny 4 wież również ulega pogorszeniu. Podjęto decyzję o odrestaurowaniu wież i wymianie zużytych przęseł. – 7 października 2016 roku. Pozostałe przęsła mostu drogowego zostają wpisane do rejestru zabytków. W efekcie cały most jest zabytkiem. Dobiega końca pierwszy etap odbudowy, rozpoczęty w 2015 roku. Generalny remont przechodzą XIX-wieczne przęsła Lencego. Wcześniej, w latach 2012-2015, odrestaurowano XIX-wieczne 4 wieże i 2 filary. – 15 kwietnia 2019 roku. Podczas etapu 2A odbudowy mostu drogowego pod dawnym portalem zachodnim dokonano odkrycia. Dzięki miłośnikom historii znaleziono kapsułę czasu, kamień węgielny i tablicę z inskrypcją z 1851 roku. W kapsule czasu król Prus umieścił 2 dokumenty i 10 monet z połowy XIX wieku. W ramach etapu 2A usunięto 18-metrowe przęsło od strony Tczewa oraz rozpoczęto demontaż kratownicy ESTB. Rok 2019. W trakcie rozpoczętego w 2018 roku etapu odbudowy 2A całkowicie usunięto 2 przęsła ESTB. W korycie Wisły powstaje nowy filar, nawiązujący do filarów XIX-wiecznych. Odbudowano również dawny przyczółek zachodni. Co dalej? Etap odbudowy mostu 2B zakłada montaż w miejsce ESTB przęseł stylizowanych na kratownicę Lencego. Trzeci etap odbudowy mostu zakłada montaż kratownicy Lencego w miejsce przęsła z jazdą górą. Ułamany 1 września 1939 roku fragment zabytkowej kratownicy Lencego zostanie zachowany. Pomiędzy pęknięciem kratownicy Lencego a fragmentem odtworzonym powstanie dodatkowy filar. Odtworzony zostanie filar w miejscu starego portalu sprzed przedłużenia mostu. 3 przęsła z 1912 roku zostaną odrestaurowane lub wymienione na repliki. Powstanie nowy przyczółek wschodni. Ostatni, 4. etap zakłada odbudowę neogotyckich elementów architektonicznych. Powstaną 3 pary wież o kształcie walcowatym stylizowane na wieże zabytkowe. W miejscu pierwszego portalu wschodniego powstanie para wież w kształcie prostopadłościanów. Odtworzony zostanie dawny zachodni portal wjazdowy. Powstanie symboliczny wschodni portal wjazdowy.